Cześć, witam serdecznie w nowym roku. Pierwszy filmik w tym 2026 roku, świeżo po wystawie ogólnopolskiej gołębi pocztowych w Katowicach, która się odbyła z początkiem stycznia. Byliśmy, wrażenia przeżyliśmy, poznaliśmy kupę fajnych ludzi. No i doszliśmy do pewnej konkluzji. Fenomen po prostu. Firma nasza działa na rynku już 15 lat. I co się uderzyło nas najbardziej? Nowa firma. Czy wy jesteście jakąś nową firmą? A co to za nowa firma? Takie pytania. I więc generalnie doszłam do wniosku, że trzeba by było nagrać film. Właściwie skąd się tutaj wzięłam? Dlaczego tutaj jestem? Z kim tutaj jestem? Bo nie jestem tutaj sama. Jak wiecie, na kanale widzieliście już Marka, widzieliście już Artura, ale jest nas więcej osób. I tak pokrótce chciałam wam opowiedzieć i bardzo proszę, żebyście zostali do końca. Jest to nietypowy odcinek, ale myślę, że warto. Całe clue, jak do tego doszło i jaka była droga do tego, jest dosyć interesująca. Z mojej perspektywy, może z waszej również, ale chciałabym, żebyście bliżej nas poznali. No i żeby nie było potem takich zagadnień. Nowa firma. Więc już w tym miejscu chciałabym was prosić o lajkowanie tego filmu, komentowanie. Może napiszecie w komentarzu, dla kogo byliśmy odkryciem nową firmą, dopiero teraz niedawno, a kto już nas od dłuższego czasu. To będzie to takie dosyć interesujące. Dla nas oczywiście. Wtedy też będziemy mogli wiedzieć, kto jest odbiorcą tych naszych treści. Bo z reguły przychodzicie na nasz kanał po to, żeby coś pozyskać po jakąś treść, tak? Po to się wchodzi na filmik i się go ogląda, bo się ma ochotę coś zobaczyć bądź czegoś posłuchać. A teraz ja po prostu mam do was prośbę jako naszych widzów, żebyście odwrócili rolę i zostali na tym filmiku po to, ponieważ ja mam do przekazania treść, którą bym chciała, żebyście odebrali. I żebyście posłuchali tej historii, żeby to już gdzieś zostało zapisane, że nie jesteśmy nową firmą. Jak już powiedziałam, jesteśmy na rynku paręnaście lat. I dopiero teraz odkryłam, że nasz sposób, w jaki działamy, czyli praca z pasją, to jest praca dla pasji, pasja dla pracy. To nie jest zwykły schemat biznesu, żeby się nachapać pieniędzy. Żeby się nachapać pieniędzy, to by każdy chciał. Ale generalnie to, co tworzymy, zarówno na kanale, to, co zbieramy w naszych mieszankach i sprzedajemy te nasze mieszanki, to wszystko jest związane z tym, że to jest nasza pasja. Zapraszamy do ściągnięcia aplikacji Pigeon Map, dzięki której można analizować pogodę na nadchodzące loty. Mapa wyposażona w 3 warstwy pogodowe, co jeszcze bardziej ułatwi przygotowanie do lotu. Dodatkowo funkcje takie jak dodawanie gołębi, parowanie, klucie, tworzenie spisów, tworzenie rodowodów i wiele innych. Aplikacja jest darmowa i można ją ściągnąć ze sklepu Google Play lub wejść przez przeglądarkę na pigeonmap.pl. Pigeon Map dostępny jest na telefonie i komputerze. Dobry lot gwarantuje Pigeon Map. Hobby. Ta największa pasja mojego męża. Bo nie ukrywajmy, ja nie jestem pasjonatą największym gołębi i to nie ode mnie wyszło, tylko od niego. I cała historia polega na tym, że to mój mąż, jak go poznawałam, już hodował te gołębie. I jak byłam piękna i młoda, to mi się wydawało, że wygram z tymi gołębiami. No ale niestety one w najlepszym dla mnie momencie były na równi ze mną. No a że człowiek się wpadł po uszy, budować chciał dalej ten związek, to musiał to zaakceptować. Więc stare powiedzenie, nie warto kopać się z koniem. Więc akceptacja tego nie wystarczyła w moim mniemaniu, ponieważ dużo czasu mój mąż spędzał w gołębniku, ciągle w środowisku hodowców i tak dalej, więc dla mnie było to problematyczne i postanowiłam uczestniczyć w tym, ale na własnej zasadzie. Że ja nie lotuję gołąbków i wtedy mnie to nie jarało, to lotowanie, ale mam instynkt jak każda kobieta kwoczenia, czyli matkowania i opieki, no to zaczęłam podpowiadać. Znaczy się, nie tyle, że podpowiadać, tylko mój mąż zaczął mi wykradać różne moje specyfiki w domu, które szykowałam dla dzieci i tak dalej i zaczął je podkradać
do gołębnika używać. Okazało się, że zdają egzamin. Pożyczał je kolegom, użyczał i tak dalej, i tak dalej. I doszło do tego, że ja robiłam te maceraty, te różne susze i dziwne rzeczy i to się rozchodziło i dla mnie w tym korzyści nie było, oprócz oczywiście satysfakcji. Ale satysfakcja moja kończyła się na tym, że fajnie, super, wiem, że to pomaga, ale też chciałabym coś z powrotem, bo niestety nikt nie jest dawcą całe życie, bo dawca krwi jakby oddał całą krew, to już nie byłby dawcą, tylko nieboszczykiem, prawda? No i wymyśliłam, że można by to sprzedawać i dzielić się tym, dzielić się po prostu tą radością tej hodowli, którą ma mój mąż dzięki tym specyfikom, dzielić się z innymi. No i oczywiście wiedziałam, że to nie będzie łatwe, ale wiedziałam, że to będzie tego warte. Mieć tą radość pozyskania potem tych relacji, bo każdy nasz klient zostaje z nami relacji. Wielu przyjaciół mamy, takich bliskich już relacji przyjacielskich, które są stricte były wcześniej handlowymi, że tak powiem, relacjami tylko i wyłącznie, ale to się przekuwa na głębsze relacje. No i oczywiście tu też u nas w naszej firmie jest to problematyczne, ta nazwa. Ja się często spotykam, co to ma w ogóle wspólnego. No digging, inaczej digging, to jest z angielskiego kopanina, kopanie, bo firma powstała dużo wcześniej i pracowaliśmy w zakresie robót ziemnych i nazwa firmy została, tylko zmienił się profil firmy, przekształcił się, dodatkowa gałąź, produkcja właśnie tych mieszanek. To więc to już wyjaśniłam, żeby nikomu się nie mieszało, nie chciało nam się zmieniać nazwy firmy, bo wiecie, to jest papierologia i tak dalej, wymiana pieczątek, papierów firmowych i tak dalej, więc zostaliśmy przy tym. To też nas wyróżnia, że firma nie nazywa się Złote Skrzydło, tudzież Superlotnik albo coś takiego, tylko po prostu kopanie. Przynajmniej w wersji angielskiej dla ludzi nieznających języka jest to ukryte i fajnie wygląda 2G do kupy, nie? Super, też mi się podoba. No i teraz słuchajcie, stworzyliśmy to i cieszyliśmy się tym i cieszymy się tym bardzo do tej pory. Ja, że mogę mieć wartość, bo dla mnie głównym przesłaniem życiowym jest zostawić coś po sobie, tak jak wcześniej budowałam w firmie, bo generalnie jestem budowlańcem, więc zawsze coś po sobie zostawiam. Tak samo chcę zostawić komuś, przekazać tą wartość. Tą wartością jest doradztwo wedle mojego doświadczenia, które zyskałam po przeszło 40 latach hodowli i doświadczeniu mojego męża, który bardzo chętnie się dzieli swoim doświadczeniem i budowanie tych relacji, bo nawiązując nowe kontakty w środowisku, to środowisko jest specyficzne i ono jest zamknięte, to wszystkim nam zależy na tym, że ta hodowla była zdrowa, żebyśmy się ścigali, każdy chce wygrywać, każdy chciałby być mistrzem i każdy po prostu do tego dąży. I to jest w tym wszystkim cudowne. I tego mogą pozazdrościć ludzie, którzy nie mają takiego środowiska, bądź mają takie małe relacje. No ale to znowu jest też przyczyną tego, że jesteśmy ciągle na rynku dla wszystkich innych nową firmą, ponieważ nie produkujemy na tak wielką skalę z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, aby mieć cały czas kontrolowalny nadzór nad tym, jakością materiału surowca, który wchodzi do opakowania, z którego jest stworzony produkt i całym procesem produkcji, więc nie robimy tego dużo, żebyśmy mogli to doskonale w jak największym standardzie skontrolować. Ale druga jest sprawa taka, że nie sprzedajemy swoich produktów na sklepy. Powód tego jest taki, jak już wcześniej mówiłam, czyli nawiązanie relacji. Najprostszym, najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania naszego doświadczenia i naszych produktów jest bezpośredni kontakt. Więc sklep niestety uniemożliwiłby ten bezpośredni kontakt. Z tego względu, że w jakimś sklepie będzie jakiś ktoś, który będzie miał 5000, załóżmy, produktów, z 200 produktów z tej samej, załóżmy, zakresu działania, więc ta osoba będzie tylko wiedziała tą wiedzę, która będzie z etykiety, że działa to na to czy na tamto i poza tym nic. Nie będzie wiedziała, w jaki sposób można wykorzystać dodatkowo bądź podbić wartość tego produktu, bądź zmienić lekko jego kierunek działania, tak? Bo przy ziołach można to robić,
Więc doszłam do wniosku, znaczy w sumie wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie ma to sensu, ponieważ ten produkt na półce będzie tylko produktem i on po części będzie martwy, ponieważ nie będzie do niego dobrej wskazówki uczestnictwa. Nie wszystko się da napisać na papierze, elaboratów i tak dalej. Lepszy jest kontakt z tym klientem, który powie, ile ma tych gołębi, jak je karmi i tak dalej, czyli pozyskanie całej wiedzy, historii tej hodowli, żeby można było w jakiś sposób przynieść ulgę i poradę dla tej hodowli. I to jest też bardzo ważne dla nas, dlatego też nie będziemy nigdy prowadzić sprzedaży sklepowej, bo jest dla nas ważna po prostu efektywność działania produktów na rzecz w skali sprzedaży. Oczywiście chcemy zarabiać pieniądze, to jest logiczne, bo po to się też robi. Ale głównym zakresem, przynajmniej równoległym, jest to, żeby ten produkt był w dobry sposób wykorzystany, żeby te pieniądze nie były wyrzucone, bo jeśli ktoś by poszedł, kupił z półki, użył wedle zwykłego opisu, który jest na opakowaniu, który się tylko na tej etykiecie zmieści, niekoniecznie mógłby być zadowolony. Jeśli będzie miał szansę pozyskania kontaktu z nami, jesteśmy w stanie, że tak powiem, szerzej określić możliwości wykorzystania, czyli nie zmarnowania tych pieniędzy, których zostawilibyście w sklepie. I teraz tak, można u nas kupić, od razu już powiem, tylko i wyłącznie przez internet albo po prostu przez telefon. I jak już jesteście i dotrwaliście do tego momentu, to bardzo jest to dla nas ważne, żebyście dali lajka, bądź zasubskrybowali kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, i udostępniły dalej, żeby nie było później zdziwienia, dlaczego jest jakaś nowa firma na rynku. To bardzo Was proszę, tyle możecie dla nas zrobić. To nie kosztuje dużo, tylko parę razy paluszkiem trzeba pyk, pyk i będzie ok. No i teraz tak, jak tu trafiłam na tego YouTube'a? No na tym YouTubie jestem dlatego, bo robimy te ziółka i dlatego, że jest to taki nowy model komunikacji i bardzo, bardzo mi się podoba ten nowy model i nawet daje mi to możliwość kontaktu z szerszym gronem hodowców, niekoniecznie tylko naszymi klientami, tak? Więc lubię wnosić wartość do czyjejś hodowli. Każdy przyjdzie, znajdzie coś dla siebie, nie każdy musi się z tym zgadzać. Oczywiście to są wszystko doświadczenia z naszej hodowli. Pigeon Map. Pigeon Map też powstał z pasji, z pasji i z potrzeby. No, potrzeba zawsze matką wynalazku, dlatego tak to się stało, ponieważ taką iskrą do tego były wieczne telefony o świcie albo przed świtem, jak mąż mój był lotowym, odnośnie pogody i tak dalej. I tak się stało, tak się złożyło, więc i powstał ten Pigeon, bo to było inspirujące, to właśnie dowiadywanie się, wydzwanianie tych telefonów było tak bardzo dużo i takie to było, no takie przeszkadzające troszkę z mojej perspektywy. On się bardzo cieszył, bo to po prostu i on lotuje, to się bardziej realizuje. Ja niekoniecznie, no ale to już pomijając to. No więc wszystko to, co tworzymy, jest z pasją. Ale kto to tworzy? Kto tym zawiaduje? Nas jest więcej, bo to, że ja siedzę tutaj i pokazuję swoją dojrzałość przed tym monitorem i to, że Marek się pokazuje, to nie jest wszystko. Czasami widzieliście Artura. Jest nas więcej osób, które są w to zaangażowane z równą pasją. Każdy po prostu znalazł dla siebie swoje miejsce. I tak na przykład jest Artur, który też jest młodym hodowcą, najmłodszy w naszym gronie. Artur daje dużo porad, co jak. Oczywiście on się cały czas jeszcze uczy, więc on ma zadaje dużo fajnych pytań, gdzie człowiek czasami z innej perspektywy podchodzi, tak? Poszerza nam zakres, widnokrąg, inną perspektywę problemu. Bo no wiadomo, czasami robimy wszystkie rzeczy mechanicznie w kółko, powtarzamy i tak dalej. To jest taki jego pytania, tak jak on się uczył w ogóle, teraz już można powiedzieć jest doświadczonym hodowcą.
ale to nam poszerzyło, że tak powiem, horyzont perspektyw, jakie mogą być, albo problemów, jakie mogą powstawać w hodowli, więc bardzo dużo wyniosło jego zaangażowanie, jego chęć pozyskiwania wiedzy i tak dalej. I potem to wszystko oddał w inspiracjach, które też dołożył przy tworzeniu Pigeon Mapa. Do tego jest jeszcze, oczywiście będę mówiła alfabetycznie, jak mi się uda z głowy, żebym coś nie pokręciła, bo jest mi to, żeby nikt nie był urażony, że ktoś był wymieniony pierwszy, ktoś drugi, więc jedziemy dalej. Potem jest Darek. Darek to jest w ogóle fenomen. Gość jest informatykiem, młody, po prostu piękny człowiek. Bardzo utalentowany, bardzo zaangażowany, ale kompletnie nie miał nic wspólnego z gołębiami. To zderzenie nastąpiło, ponieważ on jest informatykiem, a my mieliśmy rzecz, która powinna być wykonana przez informatyka, bo inaczej się aplikacji nie da zrobić. Ale jego ciekawość i chęć pozyskiwania, oprócz tego, że on to robi, tworzy tam te hieroglify i tak dalej, tam coś jakoś robi, bo musi znać ten język, więc to programuje i to robi, co jest dla mnie jest zupełnie abstrahujące, ponieważ jestem analogowa, jak większość z Was z drugiej strony kamerki. Więc, ale jak widzę tą jego chęć pozyskania wiedzy, jak on się dopytuje, jak on się chce wdrożyć, on chce poczuć, po prostu poczuć ten fenomen jednoczenia tych ludzi, którzy mają wspólny cel lotować te gołębie. To jest po prostu niesamowite odkrywać czegoś takiego i nie sądziłam, że właśnie gołębiarstwo jest w stanie, że tak powiem, scementować, wiązać ludzi, tak wciągać. Następną osobą jest Max. Max oczywiście chował się w gospodarstwie, w którym były gołębie i jest synem hodowcy, ale chyba przez to, że w niedzielę nigdy nie mógł grać w piłkę, jeździć na wakacje i tak dalej, bo były gołębie, to niekoniecznie jest za gołębiami, ale też ma bardzo, bardzo silną chęć tworzenia. Wspólnie z Darkiem poświęcają dużo czasu na udoskonalenie, na wdrażanie nowych pomysłów w tą aplikację. Po prostu mają pełne głowy pomysłów. Razem do tego dołącza się jeszcze Artur, więc to jest po prostu taka burza mózgów, takiej świeżej, nowej energii, nowej krwi, którą oni mogą przekazać też z pasją dla naszej pasji, więc to wszystko działa jak trybiki w zegarku. Jest oczywiście jeszcze Kornelia. Kornelia może nie ma pasji stricte do gołębi, ale tak była zarażona tym ptactwem, że oczywiście poszła zootechnikę, interesują ją gołębie od strony zdrowotnej, tak, co by tu można było zaradzić, więc też dużo wnosi swojej wiedzy, którą pozyskała w szkole, na studiach i też w otoczeniu naszego ptactwa, które mamy, bo u nas są nie tylko gołębie i też z doświadczenia własnych i pracy w różnych miejscach, więc są ludzie, którzy bardzo dużo na to dają energii, których nie widać, po prostu nie widać, bo główną twarzą to jestem ja i Marek, tak? Czasami pokaże się Artur z 2 razy, może się pokazał Max, tylko na dużych wystawach, czyli w Katowicach możecie spotkać Darka i Maxa, poznać ich bezpośrednio, ale jest po prostu u nas więcej i wszystko to tworzymy, bo chcemy dawać tą wartość, chcemy się tym dzielić, tym, na co my wpadliśmy, co może pomóc komuś innemu. I dlatego ten odcinek jest inny, bo ja bym chciała, żebyście wy teraz dali coś od siebie i jeśli doceniacie nasz wkład w społeczność naszą gołębiarską, to żebyście lajkowali, komentowali, żebyście udostępniali te materiały, które my dla Was tworzymy, jeśli oczywiście uważacie, że są wartościowe i że to warto, żebyście dali nam taki feedback, żebyśmy byli świadomi tego, czy idziemy w dobrą stronę, czy w ogóle to ma sens, czy tylko się po prostu chcemy sami sobą cieszyć, bo za tym wszystkim trzeba pamiętać, że idzie ogrom włożonej energii i wysiłku i człowiek chciałby być zawsze, każdy chciałby być wynagrodzony za to, prawda? Więc waszym wynagrodzeniem nas będzie to, jeśli napiszecie w komentarzu, czy interesuje Was ten kanał,
czy chcecie dalej tych odcinków, czy korzystacie, czy skorzystacie, czy zajrzycie do Pigeon Mapa. Zobaczycie, co przygotowaliśmy. Nie jest to w żaden sposób trudne, jest filmik instruktażowy. No czy w ogóle było warto? Ja jestem przekonana, że jest warto, żebyście poświęcili ten czas. Tak samo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu, więc proszę o lajka, proszę o ten komentarz, żebyście najlepiej w komentarzu napiszcie, co z tego filmu zostało dla Was, co zauważyliście albo co przykuło Waszą uwagę najbardziej. No i tak już nie będę, że tak powiem, cały czas mówiła tylko o nas. Jeszcze tylko krótko powiem, jakie mamy cele na ten rok. No to może troszkę podpracować to, żeby przy nagrywaniu filmu, żebyśmy to robili się mikrofonu i jakiegoś oświetlenia, może ewentualnie jakiegoś lepszego tła, a nie tylko tej lodówki. Oczywiście, żebyśmy mogli zrealizować wszystkie plany związane z aplikacją. Do tego będą potrzebne nam fundusze. Te fundusze jak możemy pozyskać? Wy udostępniając nasze filmy, lajkując, czyli lepiej pozycjonując nasz kanał, bądź kupując nasze produkty. Oczywiście samo lajkowanie, samo udostępnianie będzie dla nas bardzo pożyteczne. Bardzo od razu z góry za to dziękuję. No i oczywiście jaki jeszcze mam plan? No chciałabym postawić gołębnik obok gołębnika mojego męża. I tam zrobić mu po prostu konkurencję. Ale to nie, to teraz prześmiewczo mówię, to nie będzie konkurencja, a po prostu potrzebuję gołębnika sama dla siebie, żeby mogła wpuścić tam swoje stado i na swoim stadzie gołębi testować produkty bezpośrednio, bo teraz mam inny tor, inny rodzaj ptaków na początku testuję i potem dopiero przechodzę do gołębnika, co wydłuża mi proces. Ale chciałabym zobaczyć, jakby mi poszło to lotowanie. Może nie najlepiej, ale od czegoś trzeba zacząć. Więc planów jest dużo, bardzo dużo. Wy też macie w tym, też możecie nam pomóc w sugestiach, jakie tematy Was interesują, w sugestiach, w opiniach, piszcie maile w Pigeonie, co byście poprawili, czego byście oczekiwali od takiego narzędzia, pomóżcie nam, bądźcie z nami współtwórcami tego, przecież to będzie wartość, którą my oddajemy ją z powrotem Was, taki feedback, taki barterowy układ. Jesteśmy w tym samym środowisku, mamy ten sam cel, żeby te gołębie były zdrowe, żeby one latały jak najlepiej, żeby wygrywały, ale pamiętajcie, na podium jest się tylko chwilę. A czasami nawet i nie zawołają na podium. Na podium się jest tylko chwila, a chodzi w tym wszystkim o tą codzienną sprawę, jaką jest chodzenie, karmienie, obserwowanie i pielęgnacja tych gołębi. Oczywiście, każdy by chciał laury, ale mój mąż ten rok, pomimo że nie stanął na podium, nie miał w tym roku żadnego asa, żadnej olimpijki, jak te dwa poprzednie sezony, być może dlatego, że obrósł trochę w piórka i trochę dał sobie odpustu. Nie wiem, jeszcze żeśmy tego do końca nie skonsultowali, jaka była przyczyna, że ten sezon był gorszy, ale ja obstawiam, że przyczyna tkwi w samym hodowcy, a nie gołębiach, bo w 90% to niestety my jako ludzie zawalamy, tak? Zawalamy pracę swoją, więc czego mogę sobie życzyć i Wam? Zdrowych gołębi, ale nie, najpierw to, żebyście żeby zdrowie służyło w tym nowym roku. Jeśli Wy będziecie zdrowi, będziecie mogli wtedy zadbać o swoje gołąbki, żeby one były zdrowe, żeby Wam dawały dużo przyjemności, satysfakcji. Zadbajcie o swoje zdrowe relacje z małżonkami, współmałżonkami, żebyście wszyscy mogli się z tego cieszyć. No i żebyśmy mogli wszyscy zrealizować swoje cele. Ja swój gołębnik i studio, więc zapraszam do zakupów, a przede wszystkim lajkujcie, pobierajcie aplikacje, piszcie opinie, komentarze, lajkujcie, udostępniajcie. To nic Was nie kosztuje, dla nas wnosi bardzo wiele. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, dobry lot.